największą popularność przyniosła autorowi kryminalna seria astronomiczna z Emilem Stomporem w roli głównej. Dzisiaj autor zaprezentuje swoją najnowszą książkę Znamie Ryby. Przed tym, niczym udzielę głosu tutaj naszemu panu sobie, autorowi, ja jeszcze chciałam złożyć od nas wszystkich serdeczne gratulacje dla pani Broni, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny w naszym gronie. Jest nam niezmiernie miło, życzymy 100 lat życia. Zawsze taka była, jaka jest i żeby miała koło siebie zawsze dużo życzliwych sobie osób. 100 lat dla pani Broni. Pani Bronia również zafundowała na naszej pyszności na tym stole bardzo dobre ciasto, sama upiekła. Tak, całą noc. To dała słodkości i tu nasza pani Eleonora Fikus też przyniosła słodkości. Także zapraszam. Też dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Fajnie, że możemy się spotkać akurat też w tym miejscu, dlatego że pamiętam jakoś spotkaliśmy się w tym miejscu takim wyjątkowym, no chyba ze 3 lata temu, albo może nawet 4 lata. To trochę, tak, to trochę inny czas był, ale zapamiętałem to miejsce, no bo no nie ukrywajmy, no to rzadko się zdarza, żeby móc spotkać się z czytelnikami w tak wyjątkowym miejscu i nie mówię tego tutaj jakoś przez jakąś, nie wiem, chęć spodobaniu się audytorium, tylko faktycznie jest tak, że no, jak gdzieś tam mam spotkania, których nie mam wiele, ale jak mam okazję spotkać się z czytelnikami, to zazwyczaj są to biblioteki, ewentualnie targi książki. Natomiast no, tutaj to miejsce dla mnie jest naprawdę bardzo ciekawe, bo jest po prostu inne. Przygotowałem sobie tutaj taką ściągę. Poopowiadam Państwu trochę o swoich książkach, między innymi też o tej najnowszej, a potem, jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, no to myślę, że te pytania padną, a ja będę się wbił jak piskosz, żeby odpowiedzieć na te pytania w sposób... Nie będzie chyba trzeba. No, mam nadzieję, że nie. Szkoda, że Pan nie przygotował odpowiedzi od razu, byłoby łatwiej. Byłoby łatwiej, no. Jakby pan znał Inaczej, pytania. gdybym znał pytania, to mógłbym sobie przygotować. Tak. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o Znamie Ryby, czyli tę książkę, jest to no, powieść kryminalna, która zamyka pewien cykl, który nazwałem serią astronomiczną. Z czasem ten cykl został nazwany przez wydawcę serią z Emilem Stomporem. I jak to było z tym cyklem? Ten cykl narodził się, on zaczął powstawać tak naprawdę, no, to nie jest takie proste, ponieważ w 2010 roku, wydaje mi się, jechałem autobusem, a może 8, w każdym razie dawno, jechałem autobusem miejskim ulicą Ozimską i pamiętam, że przez szybę zobaczyłem starszą kobietę, która żebrała na chodniku. I ten widok tej kobiety, wokół tego widoku zacząłem budować pewien pomysł na fabułę. To znaczy zacząłem czytać o bardzo złych ludziach, mordercach seryjnych na całym świecie. No i wyszukiwałem takie informacje, natrafiłem na informacje o takich przypadkach, gdzie tacy ludzie zabijali ludzi, którzy byli na marginesie społecznym, czyli bezdomnych na przykład. I wokół tej staruszki zacząłem budować fabułę pierwszej swojej książki. Stworzyłem bohatera, którego nazwałem Emilem Stomporem. Akcję umieściłem w Opolu i powstała pierwsza moja powieść kryminalna pod tytułem Era Wodnika. Pisząc tą Erę Wodnika, no ja nie zakładałem tego,
że powstanie cykl. Po prostu stwierdziłem, że w pewnym momencie napiszę pierwszy w życiu kryminał. Na tym etapie miałem już pewne jakieś doświadczenia, jeśli chodzi o pisanie i samo wydawanie. Natomiast wcześniej tych kryminałów nie pisałem. Era Wodnika była pierwszym moim kryminałem. Wydałem go w bólach. Popełniłem kilka błędów wydając tę książkę, ale teraz no, tak to jest w życiu, że błędy widzi się z perspektywy czasu zazwyczaj. No, ale książkę wydałem. Okazało się z czasem, że zebrała całkiem niezłe recenzje. Potem zmieniłem swoje życie zawodowe w ten sposób, że założyłem mundur. I kilka lat później okazało się, że jednak czytelnicy sięgają po tę książkę, ten mój pierwszy kryminał. Ja w międzyczasie napisałem jeszcze inny, ale zupełnie inny. I postanowiłem, że skoro napisałem ten jeden, Erę Wodnika, w Opolu z tym bohaterem, to może napiszę jej kontynuację. I tak też w 2017 roku się stało. Napisałem kontynuację pod tytułem Punkt Barana. I te dwie książki, Era Wodnika i Punkt Barana, były jeszcze wydane przeze mnie samodzielnie. Natomiast to już był czas w moim życiu, w którym ja już męczyłem się samodzielnym wydawaniem. Bo to jest zupełnie oddzielny temat, wydawanie samodzielne, a z wydawnictwem. I pewnie nie znajdziemy na to czas, a może znajdziemy, to wtedy dwa słowa powiem. Ale na tym etapie byłem już zmęczony samowydawaniem. Prowadziłem rozmowy z wydawnictwem z Warszawy, żeby wydać tę książkę. One nie doszły do skutku. Wydałem ją sam i to była kontynuacja, czyli rzecz w Punkcie Barana działa się po tym, co się działo wcześniej w Erze Wodnika. Mój bohater znalazł się w nowych okolicznościach, w późniejszym czasie i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że ta kontynuacja była dobrym pomysłem. Czytelnicy byli zadowoleni, oceniali tę książkę pozytywnie i pomysł serii... Nie tędy, tu dalej. Dzień dobry. Dobry. I pomysł serii, no, że tak powiem, chwycił. W związku z czym postanowiłem, że napiszę kolejną część. I tutaj zrobię pauzę na łyczka, dlatego, że też zmieniły się pewne okoliczności, mianowicie tę trzecią książkę z serii astronomicznej, czyli z tym samym bohaterem, wydałem już w wydawnictwie Ilira z Warszawy. I to była sytuacja taka, że akcję przeniosłem w czas wcześniejszy, czyli to się nazywa fachowo prequel, czyli przeniosłem do początków, tak? Czyli przeniosłem tę akcję do początków i mieliśmy młodego policjanta, który zaczyna dopiero swoją karierę, trafia do śledztwa i tak dalej, i tak dalej. I ten tytuł to Gwiazdy Oriona. Gwiazdy Oriona okazały się, można powiedzieć, no, sukcesem, jeśli chodzi o mnie, bo dla autora takiego jak ja sprzedanie 5000 egzemplarzy to jest sukces. Dla autora innego to nie będzie sukces, ale generalnie jeśli chodzi o warunki polskie wydawnicze, to bestsellerem już jest książka na takim nakładzie. No, tak to wygląda. Niemniej jednak Gwiazdy Oriona zostały wydane, otrzymały jakąś tam nagrodę czytelników, jury. Została ta książka bardzo pozytywnie oceniona, z czego się bardzo cieszę, bo włożyłem dużo pracy w tę książkę. Idąc za ciosem, napisałem kolejną, Czas wagi, potem Wenus umiera, potem Wielkiego psa i serię zakończyłem Znamieniem ryby. Czyli ta książka ostatecznie i w sposób nieodwołalnie, tak mi się wydaje, zamyka cykl. Obliczyłem cykl na 7 tomów, żeby nie przedłużać, nie rozciągać w nieskończoność i myślę, że to jest no to taka dobra liczba, cyfra 7 to jest, myślę, że no nie zależało mi na tym, żeby robić serial Tasiemiec
na 20 kilka książek, jak kiedyś był Pan Samochodzik, jak teraz inni autorzy no, stosują takie cykle długie. Wydawcy lubią takie długie cykle, natomiast no, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, z racji tego, że no, pewne rozwiązania fabularne jest trudniej wdrożyć, taką długą serię trudniej pisać z różnych przyczyn. I tyle tak naprawdę, czyli podsumowując, jeśli chodzi o serię astronomiczną, czyli cykl, no cykl okazał się, że będzie cyklem, ale zaczynając nie sądziłem, że będzie. Czyli była jak gdyby, i książki można czytać w różnej kolejności. Można czytać od ostatniej, można wziąć którąś ze środka, przeczytać sobie i jest pewna spójność. Oczywiście najlepiej by było czytać od początku, czyli od momentu, kiedy nasz bohater zaczyna swoje życie zawodowe, czyli od Gwiazd Oriona i po kolei. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wgryźć się w cykl w obojętnie którą książkę i też będzie dobrze. Myślę, że nawet może być ciekawie. No i powiem Państwu tak, że te książki różnie zostały ocenione przez czytelników. Zasadniczo bardzo dobrze, natomiast no, spotkałem się oczywiście z krytyką. Tak w ramach żartu, jedna książka, która jest dość brutalna i dość wiernie oddaje pewne realia pracy organów ścigania, no to bardzo często pojawił się taki komentarz, że tak nie może być. I oczywiście tak nie może być, jak jest w książkach, bo w książce mamy pewną fikcję. I to jest naturalne, że książka nie jest rzeczywistością, przynajmniej książka fabularna, powieść, tylko jest to pewien no, twór taki abstrakcyjny, tak? No, nie może być, nie mówimy tutaj o reportażu, nie mówimy o książce dokumentalnej, tylko o książce, która jest fabularna, więc no nie można oczekiwać od książki, że to, co przeczytamy w powieści, będzie prawdą. Natomiast ja przyjąłem na pewnym etapie swojej twórczości zasadę, że każda moja książka kryminalna, powieść kryminalna jest oparta o prawdziwe wydarzenia. Mniej lub więcej, ale jest. I każdą książkę, którą Państwo weźmiecie do ręki moją, powieść kryminalną, w tej książce znajdziecie pewne fakty, pewne rzeczy, które naprawdę miały miejsce. To nie jest tak, że to będzie wszystko oczywiście, ale czytając te książki, będziecie czytali również o rzeczach, które miały miejsce. Czasem będzie to przekształcone przeze mnie w ten sposób, że pewien bohater będzie inaczej się nazywał niż w rzeczywistości, ale będzie wzorowany na faktycznej postaci, ale będzie również tak, że będą postacie, które faktycznie mają takie same imię, nazwisko, stopień służbowy, czasami nawet zrobią rzeczy, które się naprawdę wydarzyły. Natomiast to wszystko jest obudowane niestety, albo może stety chyba raczej, sytuacjami, które również się nie wydarzyły. No i myślę, że to jest dość pociągające dla niektórych czytelników, że czytając książkę zdają sobie sprawę, że pewne rzeczy się jednak wydarzyły, ale nie zawsze wiedzą, które. I tutaj moje takie pytanie do Państwa, jak Państwo podchodzicie do takiego rozwiązania? Czy Państwa zdaniem to dobry pomysł, czy raczej to nie jest dobry pomysł? No dobry pomysł. Jak jest ciekawie napisane, czy to jest fikcja, czy prawda, to nie ma Zależy, jak czytelnik chce to odebrać. Tak. Jak to odbiera? Zawsze odbierze taki, Każdy inaczej odbiera. czytają ze sobą, nie? Tak, natomiast warto tutaj podkreślić pewien fakt. Mówimy o książce, która jest powieścią kryminalną, czyli powieścią, w której no tak naprawdę czytelnik obcuje z sytuacjami, które są no niefajne, złe. Z emocjami. Tak, to są emocje. Jak gdyby skracając, możemy powiedzieć, że powieść kryminalna pozwala czytelnikowi obcować ze złem, ale w sposób bezpieczny, prawda? Bo czytamy o seryjnym mordercy, po czym zamykamy
książkę i ten seryjny morderca zostaje na kartach tej książki. Natomiast świadomość, że czytamy o kimś, kto naprawdę istniał i naprawdę pewne rzeczy zrobił, no w mojej ocenie dodaje coś do tych książek. Być może się mylę, ale takie jest moje podejście do tego tematu. No i tak staram się tworzyć. Jako biblioteka powiem, wypożyczamy dużo Pana książek. Zawsze przychodzą nowi czytelnicy, którzy chcą poznać Pana twórczość. I jeszcze ani jeden nie zwrócił książki i powiedział, że mu się nie podobała. Wręcz przeciwnie, wszystkim bardzo się podobają. Wspaniała rekomendacja. Chciałbym, żeby tak pozostało. No tak do tej pory było. Ja też staram się bardzo dbać o to, żeby książki były autentyczne. Moje książki były autentyczne. Jako że, jak Państwo zapewne wiecie, no, zawodowo zajmuję się tym, czym się zajmuję, to nie jest tajemnica. Jestem funkcjonariuszem, więc myślę, że jest to też taka sytuacja, kiedy na pewne tematy mogę spoglądać z innej perspektywy. Oczywiście nadal mówimy o perspektywie autora książki kryminalnej, czyli mówimy o pewnej fikcji wymieszanej z rzeczywistością. Natomiast jestem zdania, że o pewnych rzeczach piszę inaczej niż inni autorzy, którzy takiej możliwości nie mają. I mówimy tu na przykład o pewnemu zrozumieniu procedur, sytuacji. No, ja to staram się tak jak gdyby zobrazować, że Aleksander Sowa, który jest Aleksandrem Sowa, mógłby napisać książkę, która jest na przykład książką z obszaru medycyny. I będziemy mieli w niej lekarza, który jest chirurgiem i napisze tę książkę. I być może ta książka będzie dobra. Liczymy, że taka będzie, nie? Natomiast gdyby Aleksander Sowa był chirurgiem i ma predyspozycję do tego, żeby napisać dobrą książkę, to będąc tym chirurgiem jest w stanie do tej książki przemycić, dodać pewne pierwiastki, które uczynią tą książkę inną niż gdyby napisał ją człowiek, który nie jest chirurgiem. Czyli mówimy o pewnych takich subtelnych różnicach i mówimy o autentyczności, do której staram się przykładać dużą wagę. Na etapie na przykład języka, stylizacji językowej. W Gwiazdach Oriona mamy miejsce akcji Śląsk i Zagłębie. No i na przykład zastosowałem tam taki zabieg, że w pewnym momencie jeden z bohaterów mówi gwarą śląską, co czytelnicy natychmiast docenili, bo po przeczytaniu kilku stron poczuli się, jakby byli tam na miejscu. Oczywiście, gdybym pisał całą książkę tą gwarą, to by czytelnika zmęczyło. Natomiast zastosowanie takiego kamyczka, który dodaje realizmowi tej autentyczności tej książki, jest czymś, co jest doceniane. Pisząc na przykład o powieść pod tytułem Wenus umiera, to jest książka, która została oparta na historii zabójstwa na szlaku w Górach Stołowych, niewyjaśnionego tak naprawdę do dziś, parę studentów. Pojechaliśmy w to miejsce, pooglądaliśmy to miejsce, poczuliśmy pewne rzeczy, których nie można nie poczuć, nie będąc. Porozmawialiśmy z panem, który pewnie gdybyśmy rozmawiali z tym panem na innym etapie pisania, to książka by się też inaczej ułożyła. Natomiast w tej książce przyłożyłem się na przykład bardzo do tematu właśnie krajobrazu, gór, surowości przyrody. I czytelnik natychmiast to zauważył. O ile pewne inne aspekty mu się w książce mniej podobały, to natomiast zauważył surowość tego klimatu i znalazł się, czytając, przynajmniej taki był odbiór, że czytelnicy po kilku rozdziałach czuli, że są w miejscu, w górach, że jest tam zimno, że wieje wiatr, że jest mokro, że jest niebezpiecznie, że można umrzeć w zimie z mrozu. Staram się przykładać do tego dużą wagę i dlatego
Dlatego myślę, że czytelnicy, niektórzy przynajmniej doceniają ten realizm i autentyczność w moich książkach. No, nie wiem, jak Państwo do tego podchodzicie. Czy to dla czytelnika ma znaczenie? Bardziej Bardzo wciąga duży, książkę no. i szybciej się ją czyta. Tak, dokładnie. Naprawdę. Mnie właśnie urzekło, że połączenie tej gwary, połączenie, że Pan ma bliski kontakt z tymi akcjami, które się faktycznie wydarzyły, mnie to bardzo. Mnie w ogóle, kiedy wzięłam tą książkę do ręki, nie wiedząc jeszcze o czym będzie, samo to, że Pan jest funkcjonariuszem, tak blisko będąc z tymi wydarzeniami, to mnie wciągnęło do czytania akurat całej serii. Poleciała szybko. Jak to seria. Jak to sobie? Ja panu powiem, ja nie lubię kryminałów. Ja też. Po prostu nie lubię, dlatego że one mnie wprowadzają w taki stan przygnębienia. Aha. Ja potem dużo o tym myślę. Jestem taka trochę zła na tych ludzi, co zrobili krzywdę innym. Cierpię z tego powodu i wolę unikać takich książek, ale ta książka ostatnia, ponieważ miało być spotkanie z panem, Mhm. pani dyrektor poleciła, więc ją przeczytałam. No, nawiasem mówiąc, 2 dni temu chyba ją skończyłam. Co mnie w niej urzekło? To, że tam jest tyle wątków i różnych środowisk pokazanych w tej książce. Czytało mi się to dobrze, natomiast język jest dla mnie nie do przyjęcia. Nienawidzę takiego języka, a niestety on tam jest. Pokazuje środowiska ludzi, którzy operują tym, że tak powiem, na co dzień i to jest takie dla mnie, no po prostu nie lubię czegoś takiego. No i tyle, ale książka jest dobra. Ja za chwilę się do tego odniosę, ale wiem, że tam Pani już też chciała coś powiedzieć. Tak, więc chciałam powiedzieć, ja nie czytałam wiele Pana książek, ale te, które wyczytałam, bardzo mi się podobały. Dlaczego? Inaczej zacznę. Mianowicie mnóstwo książek takich właśnie kryminalnych z Norwegii, ze Szwecji czytam. To mnie fascynowało. Kryminał Nie skandynawski. byłam Mhm. nigdy tam, ani w Szwecji, ani w Norwegii. I te opisy przyrody, które tam szczątkowo były, ale jednak oddawały tą atmosferę otoczenia, to one mnie tam pociągały do szukania następnej książki, następnego autora. Mhm. No i muszę powiedzieć, dlatego mam dobre porównanie z Pana książkami. Tutaj uważam, że czytając książkę Pana, gdzie jest wiadomo, że są to opisane tam fakty, Mhm. które się zdarzyły, fakty kryminalne, prawda, które się zdarzyły, człowiek wciąga się do czytania i coraz chętniej, coraz szybciej, jakby powiedzieć, dąży do końca, do przeczytania do końca tej książki. Dlaczego? Pana książki jak gdyby oszczędzają nam czas bez tej rozwlekłości opisów. Mhm. Czyli to jest jedna zaleta. Druga zaś zaleta, ja przynajmniej odczuwam, że nie straciłam czasu na przeczytanie tej książki, dlatego że niektóre fakty ja po prostu znam z prasy. No tak. I Pan wspominał o tej parze tych studentów Tak. tam zaginionych, który do dziś nie jest sprawa rozwiązana. Tak. Czy parę innych tam ze Śląska o tych kobietach, Tak. tam jakiś gwałciciel, czy jak go tam nazwać. To też było przecież w prasie opisane, więc to wszystko jest takie, że jak czytam, myślę sobie, no to jest przynajmniej potwierdzenie tego, co prasa pisała, co gdzieś tam ktoś mówił w telewizji czy gdzieś. I po prostu wiem, że tak było i chętnie chciałam wiedzieć, jak się to skończyło. Więc myślę, że te emocje, Mhm. które w innych kryminałach są takie rozwlekłe, bo książki są coraz grubsze, zauważyliście pewnie wszyscy. Tak. I ta rozwlekłość już jest zupełnie zbędna w wielu książkach. Na przykład opisy jakiejś przyrody, czy miejsca, w którym się jakiś tam policjant, czy jakiś inspektor, który tam bada to i tak dalej. Czytam niedawno, niechcący kupiłam taką książkę o Bosforze.
I policjantka, polska, która pojechała tam służbowo, tak szczegółowo opisała 3 dni pobytu tam nad Bosforem, że po prostu już mnie mytyliło nieomalże to czytanie, bo przecież to wszystko znamy nie tylko z gazet, nie tylko z książek takich geograficznych, z nauki, gdzieś tam w szkole i tak dalej. No po prostu niepotrzebne to było. No ale ktoś tam uważał, że trzeba. Tu nie ma, u Pana nie ma takiej rozwlekłości i to mnie po prostu jakoś fascynuje i nie sięgam, jak tylko mam okazję taką książkę, którąś z książek Pani Moniko wypożyczyć, prawda, bo zbiór jest już coraz większy, więc może się w kolejce doczekam przeczytania tej książki. Na pewno. No to tyle, co chciałam. Jest akcja Dziękuję. matka i to właśnie tak Mobilizuje, szybciej, nie? więcej czytać szybciej. Dziękuję za tą opinię, dlatego że ona też się wpasowuje w to, co chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o ten język, ja o tym wiem. Kryminał jako gatunek nie jest dla każdego i to jest naturalne i nie ma książek dla każdego. Fajnie by było, idealnie by było z punktu widzenia wydawcy i autora, żeby istniała książka, która będzie dla wszystkich. No jedna taka książka, może kilka takich książek jest, ale zasadniczo nie ma książki, która by zadowoliła każdego czytelnika. Ja nie lubię czytać kryminałów. No i tyle. Mam ku temu swoje powody, może kiedyś o tym opowiem, natomiast język. Uwielbiam książki, które są napisane pięknym językiem. Mówię tutaj o klasykach, jak Bułhakow, jak London, jak Hemingway. Zwróćcie uwagę Państwo, że to są zupełnie różne rodzaje pisania. Natomiast mówimy tutaj o literaturze wysokiej. Kryminał to jest książka popularna. Nie mówię, że to jest coś gorszego. Mówię tylko, że to jest coś innego. Jeśli chodzi o język, zdaję sobie sprawę, że można napisać kryminał, który będzie napisany językiem, może nawet byłby napisany językiem wysokiej literatury. Ja tego nie potrafię, nie próbowałem. Może bym umiał, ale nie wiem, czy bym był na tyle bezczelny albo głupi, żeby spróbować. Pewnie by mi się nie udało. Natomiast wydaje mi się, że mam pewien słuch, albo staram się, żeby tak było, staram się tak pracować, żeby oddać w kryminale realizm, który wynika również pośrednio niestety z tego języka, który jest taki, jaki jest. Jak posłuchamy sobie młodzieży na przystanku, to nam uszy więdną. Niestety, jak posłuchamy ludzi, którzy są z półświadka, to oni będą mówić tak, że go nie zrozumiemy. Jak nie wiemy, co znaczą pewne sformułowania. Bo mamy grypserę, mamy język półświadka. Tak samo jest z językiem, może mniej, ale branżowym, tak? Jeżeli będą rozmawiać ze sobą prawnicy, jeżeli będą ze sobą rozmawiać, powiedzmy, budowlańcy, inżynierowie, lekarze, to na pewnym etapie możemy nie zrozumieć pewnych rzeczy. Albo właśnie policjanci. Dlatego staram się, aby ten język u mnie był językiem ulicy, dlatego że kryminał jest też jest związany z tą ulicą. Nie da się ukryć, że jest to taki gatunek. A jeśli chodzi o to, co Pani słusznie zauważyła i bardzo celnie, współczesna książka też się zmienia. I ona się zmienia tak, że książka generalnie staje się dłuższa, bardziej objętościowa, bo książka, która jest grubsza, dobrze wygląda na półce, może być droższa, tak podchodzą do tego wydawcy. Innymi słowy, dzisiejszy bestseller zazwyczaj średnio jest dłuższy niż ten ileś tam lat temu. Natomiast struktura tego, jak książka powinna być napisana, też się zmienia, ponieważ współczesny czytelnik jest dużo bardziej niecierpliwym czytelnikiem niż czytelnik sprzed na przykład 30 lat. W tej chwili mamy świat, który jest światem TikToka, światem YouTube'a i to z YouTube'a z filmikami, które są króciutkie. O ile 10 lat temu, 15, YouTube to było miejsce, gdzie wrzucało się te filmiki, ktoś oglądał te filmiki, one mogły trwać po kilkanaście minut i ludzie to oglądali, to teraz bardzo często jest tak, że
po prostu przesuwają na następny. I z książką jest podobnie w pewnym obszarze, niestety, że książkę musi się czytać szybko. Być może to jest moje zdanie i być może inni autorzy nie będą się ze mną zgadzali. Natomiast mój pomysł na dobrą książkę, mogę się mylić, ale to jest książka, która jest realna, prawdziwa i którą się szybko czyta. Nie ma już miejsca na nadniemnem, z opisami na 3 strony. Można opisać przyrodę 2 zdaniami, 3, w taki sposób, że czytelnik będzie myślał, czuł, że jest tam na miejscu. Tak do tego podchodzę. I tutaj też dotarliśmy do tematu, jak gdyby, który wiąże się z tym, co robię, mianowicie kwestią promocji. To też się właśnie wszystko zmienia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę dowiedzieć się więcej o tym, jak piszę, czym się inspiruję, albo konkretnymi sprawami, zapraszam na moje media społecznościowe. Zacząłem prowadzić podcast, czyli co jakiś czas, co tydzień staram się publikować jakiś odcinek, który jest związany z jakąś konkretną sytuacją. Na przykład z kwestią, powiedzmy, wampira z Zagłębia, czyli człowieka, który zainspirował mnie do napisania książki Gwiazdy Orionu. I przedstawiam tam to, nie dlaczego mnie zainspirował, bo to można zobaczyć w innym moim filmiku, ale przedstawiam to, jak było naprawdę, albo to, co wiemy o tej sytuacji. Oprócz tego prowadzę Instagram, również TikTok, no i oczywiście Facebook, dlatego że żona mi w tym pomaga. Brawa dla mojej żony za to. Nie przedstawiłem tak, to przedstawiam w tej chwili, jak Państwo widzicie, 3 telefony. Jesteśmy prawdopodobnie w tej chwili wszyscy na żywo gdzieś tam w internecie, być może ktoś nas ogląda, dlatego że autor w tej chwili musi walczyć o czytelnika. No tak to jest, że coraz więcej autorów pisze i wydaje, a coraz mniej czyta. Chociaż to nie do końca jest tak, bo to się zmienia, natomiast my, autorzy i wydawcy, pewnie chcieliby, żeby tych czytających było mniej. Natomiast książka ma w tej chwili ogromną konkurencję, bo ma internet, bo ma media społecznościowe, TikToki, Netflixa i tak dalej. Z drugiej strony świat się zmienia. Kiedyś było radio i w pewnym momencie radio stało się też na pewnym etapie konkurencją na przykład dla teatru albo innych sztuk, ale dla radia potem telewizja stała się konkurencją i tak dalej, więc ten czas się, to wszystko się zmienia. Natomiast autor musi walczyć o współczesny, o czytelnika, musi wydawać, powinien mieć kontakt z tym czytelnikiem. Dlatego też cieszę się, że kolejny raz zostałem zaproszony i mam okazję z Państwem się spotkać, dlatego że w ten sposób Państwo nie zapominacie o mnie i o tym, że piszę. Chyba że się mylę. Co Państwo myślicie o tym, jak się zmienia współczesna branża czytelnicza? Jakieś przemyślenia na ten temat? W naszej tarnowskiej bibliotece nie ma spadku czytelnictwa, z roku na rok jest wzrost. Jest dużo nowych czytelników, którzy się zapisują sukcesywnie do No bo idą na emeryturę, tak jak Tak, ale warto tutaj, przepraszam, że daję słowo, ale warto tutaj zauważyć, że ta biblioteka plasuje się wysoko w rankingach innych bibliotek na tle. Czyli ciekawe, jakby było na tle szerokim. Znaczy mamy pierwsze miejsce w województwie opolskim od chyba 7 lat, utrzymujemy poziom. Natomiast jako gminna biblioteka mamy w całym kraju drugie miejsce. Pierwsze miejsce ma biblioteka gminna na Pomorzu. No właśnie. Mamy drugie miejsce w kraju. Czyli mówimy tutaj o top. Natomiast sam jestem ciekaw, jak jest na tle całego kraju, jak to jest, czy jest spadek czytelnictwa, czy... Nie wiem, u nas nie ma. No i ogólnie się mówi, że niby jest, nie?
To tak, z tym czytelnictwem było tak, że ale teraz chyba znowu... A Tak. niejednokrotnie, jeżeli piszą gdzieś, to właśnie piszą, że tylko tyle i tyle osób czyta, reszta w ogóle książki nie przez cały rok. Dla mnie to jest niezrozumiałe, ale tak właśnie jest. dlatego Ja powiem tak, patrząc na moje wnuki, a dzieci, no to jest różnica. Dzieci czytały, a wnuki niekoniecznie. bo ja mam też wrażenie, że to jest tak, że ci, którzy nie czytają, a inaczej, ci, którzy nie czytali, nie czytają, Tak. a ci, którzy czytali, Tak, to nadal wracają. czytają. Tak, Że to albo się, wracają. że tak, albo wracają, że to się utrzymuje Tak, w pewnym tak, zakresie. Ale może też samo kierownictwo naszej biblioteki tak działa. A to oczywiście, Nie, a nie, tutaj działa księgozbiór, mamy dobry księgozbiór. no właśnie, Chciałam nowości. właśnie powiedzieć, że przede wszystkim nowości. Gdyby o niego nie dbał, gdyby tak nie pracował, to by tego nie było. No zachęcamy jak umiemy, no staramy się, to jest zespół cały, to nie słucha kierownictwa, to jest cały zespół. Staracie Na to się. pracujemy. To może jeszcze coś o tej książce. Tak, ja specjalnie. Dlaczego? Aktualnie 103 osoby już to oglądają razem z nami. Ojej! No, Ale popularne. pozdrawiamy wszystkie 103 osoby, zapraszamy. Z nami ryby. Ja zostawiłem to, tak powiem, troszkę na taki dalszy plan naszego dzisiejszego spotkania, temat tej książki, dlatego że jak tutaj gdzieś padło, ta książka jest mocna. Ja powiem Państwu szczerze tak, że ta książka została wydana tak naprawdę w lipcu, się ukazała, o ile dobrze pamiętam na początku. I to jest jeszcze, można powiedzieć, pewna świeżynka. Ona nie ma jeszcze ugruntowanej pozycji. Tych opinii, gdzieś tam się pojawiło w internecie, jest ileś, natomiast one jeszcze nie są dla mnie miarodajne. No wiadomo, że jak jestem jako autor, interesuję się po wydaniu tym, jak odbierają książkę czytelnicy. Natomiast w tej pierwszej fazie to jeszcze jest za mało. Po kilku miesiącach, kiedy tych opinii jest powiedzmy kilkadziesiąt albo najlepiej kilkaset, to pewne elementy w opiniach się powtarzają i wtedy można sobie pomyśleć, aha, no to mogłem zrobić lepiej. Albo było dobrze, trzeba iść w tym kierunku. Tutaj jeszcze nie do końca jestem przekonany, natomiast, bo jest to za wcześnie, natomiast chciałbym powiedzieć jedno i chciałbym, żeby to wybrzmiało. Bardzo starałem się, pisząc tę książkę, długo ją pisałem, potem zastanawiałem się, czy w ogóle ją wydam, dlatego że mam świadomość dotknięcia tematu, który jest tematem mocnym, kontrowersyjnym i mam świadomość, że różne osoby będą różnie odbierać no, po pierwsze tę książkę, a po drugie inaczej będą podchodzić, z pewnością będą opinie się polaryzowały ludzi na temat tego, co mnie zainspirowało do tej książki, do napisania tej książki. A do napisania tej książki zainspirowały mnie główne dwa obszary. Po pierwsze, zainspirowały mnie grzechy Kościoła, które są, to tak najogólniej mówiąc. I drugi obszar to największa niewyjaśniona seria zabójstw w historii polskiej kryminalistyki. I mówimy tutaj o co najmniej 7 zamordowanych mężczyznach w latach 1988-1993 na terenie Łodzi. Wszyscy byli o homoseksualnej orientacji. Wszyscy zostali zamordowani w podobny sposób. I wydaje się, że do tej pory mordercę nie znaleziono. Nie został złapany. Powiedziałem, wydaje się, dlatego że pewne fakty wskazują, że może ten człowiek w tej chwili nawet nas ogląda. Więcej chyba wystarczy, że powiem tyle, natomiast te sprawy mnie zainspirowały, stwierdziłem, że to jest dobry temat, który
może trafić do czytelnika, który będzie oczekiwał naprawdę mocnego tematu, mocnej książki. Nie mówię, że brutalnej, ociekającej krwią, takiej, że tak powiem już nawet niesmacznej, tylko po prostu mocnego tematu. No i napisałem tę książkę, wydałem. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba albo podobała się tym, którzy czytali. Gdzieś już do mnie zaczynają docierać informacje, że to mocna książka. Spotkałem się też nawet z zaskakującą mnie naprawdę opinią, że to najlepszy kryminał z serii astronomicznej. To dość ciekawe, bo jest to ostatni kryminał z tej serii. No i właściwie na pewnym etapie kwestie promocyjne tej książki zostały odłożone na bok, na tam chyba 7 tor z kolei, w myśl zasady takiej: skoro to już jest ostatnia książka, to nie będziemy jej promować, pomyślimy o następnej, nowej serii. A nowa seria, 2 słowa, już piszę, nawet dzisiaj rano pisałem. Będziemy mieć nowego bohatera, będzie to kobieta, będzie nowa seria. No na tym etapie mogę powiedzieć, że ta pierwsza książka to jest książka, której akcję umieściłem w Opolu. Oczywiście będzie zainspirowana pewnymi sytuacjami, które miały miejsce na terenie tak naprawdę bardzo nam bliskim. Nie chciałbym zdradzać Państwu za dużo, bo to niedobrze, tak? Natomiast powiem tyle, że na pewno będę inspiruję się zabójstwem, które miało miejsce gdzieś tam, czyli w okolicach Zdzieszowic, w lutym, i dotyczyło człowieka, który był, można powiedzieć, tak, i tyle. No i teraz, skoro powiedziałem to, co powiedziałem, to oddaję się, że tak powiem, Państwu, jeśli chodzi o tą książkę. Co Państwo myślicie o tej tematyce? Ale też nie wyjaśniamy to zabójstwo. Nie. Tak, niewyjaśnione. Jak dotąd nie. Ale zastanawiam się Pani, czym, bo wyjaśnia Pan te zagadki. No, na przykład w tym Wenus umiera, bardzo ładnie Pan tam opisał, ładnie, takie słowo, środowisko, tą transformację tych lat 90. To tak autentyczne, natomiast w tym ostatnim znamie ryby to z kolei te postaci są bardzo charakterystyczne i poranione. Strasznie poranione przez życie. Świetnie Pani to ujęła. Włącznie z Emilem Stampowem. Świetnie Pani to ujęła, poranione. No to brakowało mi tego słowa. Ja też pisząc tę książkę zakładałem inny tytuł. Nie powiem teraz tego tytułu, dlatego że to już, żeby nie mieszać. Natomiast wymyśliłem na etapie, kiedy książka była już gotowa, która już przechodziła redakcję. W zasadzie już miała pójść do druku. Doszedłem do wniosku, że tytuł powinien być inny. I wybrałem słowo znamie. Jeśli chodzi o rybę, no to ta ryba była wcześniej, dlatego że jak ktoś czytał, to wie, o co chodzi, jak ktoś nie czytał, to nie będę zdradzał, ale powiedzmy sobie, że ryba ma takie znaczenie, że to jest na przykład symbol wczesnego chrześcijaństwa, prawda? No ale nie tylko. No i to słowo ryba to słowo było w tytule, natomiast jeśli chodzi o słowo znamie, to w ostatniej fazie to słowo dodałem, dlatego że znamie jest zasadniczo, ma taki wydźwięk raczej negatywny. Znamie nie jest czymś, co chcielibyśmy mieć. O ile znak jest... Piękno, znak. A piękno już też ma negatywne, tak? I Pani tutaj powiedziała o poranionych osobach. Tak naprawdę wszyscy, wydaje mi się, w tej książce są osobami poranionymi. Tak? I dotyczy to zarówno detektywów, tak jak również ofiar
i tak naprawdę no, ludzi, którzy no, z każdego kąta tej książki wydobywa się to, chciałem, żeby tak było, że Pokazać no nie- te ofiary takie. nie tak powinno być. Nie chciałem tutaj krytykować absolutnie jakoś czegokolwiek, tylko chciałem pokazać, że no to nie jest tak, że wszystko jest tylko białe albo tylko czarne. Że są ludzie, którzy są tylko źli albo tylko dobrzy. Że pomiędzy jest jeszcze bardzo dużo odcieni. Tak jak w tej każdej branży. Tak, Są różni ludzie, prawda? tak, różnie. Każdy. Tak. Jak, bo nie, Mówię, że ten zabójca też był ofiarą, prawda? bo tak może być, prawda? Że zabójca może być równocześnie ofiarą. No, tak. Coś go do tego pchnęło. No to jest ciekawa historia, dlatego że w momencie, kiedy ja piszę i wymyślam sobie, wymyślam bohaterów, tak? Na przykład tego złego. Bardzo często, właściwie zawsze robię tak, że analizuję życiorysy ludzi, którzy kiedyś no, zrobili coś bardzo złego. Morderców, podpalaczy, gwałcicieli, takich, którzy gdzieś tam no, przeniknęli do świadomości społecznej. Nie analizuję tutaj akt policyjnych, dlatego że uważam, to by było niemoralne z mojej strony. Korzystam z ogólnodostępnych źródeł. Natomiast bardzo często analizując życiorysy ludzi, którzy dopuszczali się na przykład wielokrotnych zabójstw, wybrzmiewa podobny schemat, taki refren, że zwykle w ich dzieciństwie zadziało się coś bardzo złego. Mało tego, Federalne Biuro Śledcze, nawet no, amerykańskie FBI, stworzyło taki modelowy przykład, modelowy portret psychologiczny seryjnego zabójcy. W Polsce mieliśmy powiedzmy kilkunastu, chyba 27, no zależy jak na to patrzeć, powiedzmy seryjnych morderców i zależy od kiedy to liczyć. Natomiast no, w Ameryce no, te liczby są wielokrotnie większe, więc tam jest większa próbka badawcza. Natomiast ten model, ten portret psychologiczny seryjnego mordercy ma stałe elementy. Jest to mężczyzna, bardzo często biały i bardzo często wychowywany jedynie przez matkę, albo przez matkę i babkę, albo tylko babkę, w każdym razie bez ojca, a jeśli ojciec był, to nadużywał alkoholu albo narkotyków, natomiast matka była albo przesadnie religijna, albo przesadnie surowa, albo przesadnie opiekuńcza. Taki człowiek zwykle moczył się dość długo jako dziecko, często był brutalny wobec zwierząt, a nawet zadawał im ból, znęcał się nad tymi zwierzętami i dość szybko wpadał w konflikt z prawem. To jest tylko wycinek tych elementów, ale to się powtarza. Dlatego tak jak Pani powiedziała, zadzieje się coś w życiu jakiegoś człowieka i on staje się potworem. To chyba Nietzsche powiedział coś takiego, że nie należy spoglądać w stronę mroku, bo mrok wtedy spogląda w naszą stronę. Co Państwo na ten temat sądzicie? Czy rzeczywiście tak jest, że ten czas młodości ma takie duże znaczenie? Ma bardzo duże znaczenie. Ogromne. Blizna pozostaje. Tak, blizna pozostaje. Mhm. To prawda, no. To prawda. W nowej serii pozwolę sobie na taki spoiler. W nowej serii pojawi się nowa seria nie będzie miała związku żadnego z poprzednią. Natomiast, żeby, że tak powiem, rzucić w kierunku Państwa piłeczkę zaciekawienia, powiem tyle, że w nowej serii pojawi się bohater albo bohaterka, która jest w którejś z książek tej serii. Czyli takie
takie nawiązanie. Ale to też będzie kolejna seria? Tak. Seria. Jeszcze nie wiem tak naprawdę, ile ona będzie liczyła, bo myślałem o tym, że fajnie by było zrobić tryptyk, na przykład 3 książki. Dlatego, że pisanie dla mnie, pisanie serii jest o tyle trudniejsze, że nie wiem, no pewnie są autorzy, którzy potrafią serię tak tworzyć książkę na książkę co 2 miesiące. Wiem, że są tacy. I wiem, że Państwo też wiedzą. Natomiast dla mnie są pewne zasady takie. No, czytelnik o tym się nie zastanawia, czytając książkę. Natomiast no, są zasady, jak Państwo się zastanowicie nad bohaterami literackimi książek, które przeczytaliście i które gdzieś tam zapadają w pamięć, to jest jedna z zasad jest taka, że na kartach powieści bohater powinien przejść przemianę. I to jest zazwyczaj tak, że zaczynamy czytać o bohaterze, poznajemy bohatera na początku książki i to jest jakiś tam człowiek X i on ma jakieś tam cechy i w książce wydarza się coś, co doprowadza do jego zmiany charakteru i pod koniec książki on już jest kimś innym. Symbolicznie albo normalnie wymierny sposób. Nie? No i wtedy książka daje satysfakcję czytelnikowi i czytelnik jest zadowolony, i autor też, bo jak czytelnik jest zadowolony, to autor też. Natomiast problem pojawia się, kiedy piszemy serię. No bo coraz trudniej jest wymyślić w każdej kolejnej książce przemianę autora, tak? No, prosty przykład, czyli zaczynamy książkę, serię jakąś książką i mamy tam młodego człowieka, który jest młody, czyli niedoświadczony, pełen ideałów i powiedzmy, że ma jakąś wizję świata, tak? Ale w tej książce wydarza się coś, wydarza się coś takiego, co tego człowieka młodego zmienia. On już nie jest nieopierzonym młokosem, tylko staje się takim no, bardziej doświadczonym człowiekiem, weryfikuje swój pogląd na świat, nabywa doświadczenia pod koniec książki, tak? No i teraz mamy drugą część. No i co? I znowu mamy ten sam schemat? No nie, już jest trudniej, trzeba wymyślać coś innego. I oczywiście można wymyślać coś innego i to daje wyzwanie dla autora, autorowi, natomiast no, jest to siłą rzeczy trudniejsze. Natomiast też no, seria to jest coś takiego, co pozwala czytelnika przytrzymać. No, chodzi nam o to, żeby czytelnicy byli z nami, a nie sięgali po konkurencję, która pisze co 2 miesiące. Albo wydaje co 2 miesiące. No i coraz mniej zwolenników, bo to trochę staje się już po prostu takie no, oklepane. Że tak... Nie każdy lubi seriale. I ileś jest, tak naprawdę jakby patrząc na książkę z punktu widzenia takiej teorii literatury. Ja nie jestem profesorem literatury, nawet nie jestem doktorem literatury, a nawet magistrem literatury nie jestem, tylko jestem kimś, kto hobbystycznie pisze książki, ale zdradzę Państwu taki no, sekret. Myślę, że no, ktoś, kto się nie zajmuje tymi tematami, to nie ma świadomości, że tak jest, ale tak naprawdę ilość rozwiązań fabularnych, czyli pomysłów na książkę jest skończona, przynajmniej teoretycznie. To znaczy, oglądając film, czytając książkę, spotykamy się z tymi samymi schematami. One będą inne, bo mamy innych bohaterów, inne tło, inną sytuację, ale tak naprawdę to jest, można powiedzieć, że w gruncie rzeczy ta sama opowieść. Mamy jakiegoś bohatera, którego poznajemy w świecie dla niego naturalnym, tak? Że poznajemy go, on coś robi, następnie wydarza się coś, co sprawia, że on musi podjąć jakieś wyzwanie, walczyć z jakąś siłą, z jakimś człowiekiem, z jakąś sytuacją. On walczy. W tym czasie ma upadki, wzloty, sprzymierzeńców, wrogów, sytuacje graniczne, powinny tam być jeszcze punkty zwrotne, aż napięcie osiąga pewien poziom
i zostaje rozładowane, może być rozładowanie pozorne albo ostateczne, i on wraca, mówimy o tym z eliksirem, z powrotem do siebie. To taka teoria. Ale jak Państwo kiedyś będziecie oglądać jakiś film albo czytali jakąś książkę, to zastanówcie się, czy tak faktycznie nie jest. To jest bardzo dobrze widoczne w bajkach i w książkach fantastycznych. Albo fantazja. Jest jakiś bohater, jakiś mentor mówi, idź, znajdź pierścień, który wszystkich uratuje i tylko Ty możesz to zrobić, bo tylko Ty masz jakiś dar. I ktoś mówi, ale dlaczego ja? Ja nie chcę. Są przecież inni. Nie, musisz to zrobić Ty. I ten ktoś idzie przez las, ma przyjaciół, walczy, wygrywa i wraca z pierścieniem, ratując całą wioskę albo świat. I tak Pan stworzył Emila Stąpora? Nie. W zasadzie? Nie. Nie. Pisząc pierwszą powieść z cyklu astronomicznego, nie miałem jeszcze świadomości, że taki schemat funkcjonuje. Czyli pisałem niejako tak spontanicznie. Ja też tę książkę pisałem w zupełnie inny sposób niż piszę teraz. I to jest chyba naturalne, bo autor dojrzewa. Mianowicie nie miałem na przykład konspektu, nie miałem planu, nie miałem wizji tego bohatera. Po prostu siadłem i zacząłem pisać, a później skreślać. I dlatego też ciężko mi było tę książkę dopracować do końca i teraz napisałbym ją inaczej. Bo teraz jak piszę, to przygotowuję sobie po pierwsze plan książki, wymyślam fabułę, nie szczegółową, ale ogólną, wymyślam bohatera, mam coś takiego jak kwestionariusz bohatera, który się składa z 40 punktów. Imię, nazwisko, wiek, hobby, zainteresowania, szczególna cecha, sytuacja rodzinna, choroby, zainteresowania, co bohatera może zabić, co jest jego największą tajemnicą. Proszę? Przyjaciele i wrogowie? Tak, przyjaciele i wrogowie. Sporządzam taki schemat. Oczywiście stwarzam sobie go w sposób fizyczny, czyli zielonoki, tam szczupły i tak dalej, i tak dalej. I potem siadam i zaczynam pisać w myśl tego schematu. Problem pojawia się wtedy, kiedy bohater mi się zaczyna wymykać i idzie gdzieś sobie, gdzie on sobie sam chce iść. Wtedy go trzeba chwycić, przytrzymać i niech idzie tam, gdzie ja chcę, bo jeśli się mu popuści wodze, to on idzie gdzieś sobie i zaczyna się tworzyć zupełnie inna historia i później jest poprawiania mnóstwo. A jeśli chodzi o poprawianie, to szanowni Państwo, książka, którą mamy w tej chwili taka, w momencie, kiedy ja ją napisałem, skończyłem, to ona byłaby 3 razy grubsza. Usunąłem ponad 60% treści tej książki na etapie poprawiania. A poprawianie to jest proces żmudny, którego nienawidzę. No tak jak powiedziałem, 5 razy poprawiałem, czyli mamy pliki kartek, kolorowy flamaster, czytam sobie i zaznaczam słowa, które są niepotrzebne, frazy niepotrzebne, zdania niepotrzebne i po prostu innymi słowy mamy taką bryłę i tym dłutem sobie ukruszamy rzeczy, które są niepotrzebne. Ciężka praca. Ciężka praca. Ciężka, tak. No, myślę, że kopanie rowu też jest ciężkiem, natomiast jest to na pewno żmudne. Żmudne, nudne i z tego wynika trudność, a też wymaga po prostu takiego samozaparcia. Zresztą pisanie generalnie wymaga samozaparcia. Trzeba siąść i pisać. Nie można opowiadać o tym, że się pisze, że się będzie pisało, bo ludzi, którzy chcą być pisarzami, autorami jest mnóstwo. I oni też do mnie trafiają gdzieś tam i nieraz dostaję maila, który się zaczyna tak. Mam świetny pomysł na książkę. I po tym samym początku, albo witam, mam świetny pomysł na książkę. I po tym świetnym początku można było jednym zdaniem odpisać tak, to zamiast pisać do mnie maila, zacznij pisać. Tymczasem no, ci, którzy chcą pisać, może nie pojmują tego, że trzeba siąść na kilka miesięcy, kilkanaście albo i dłużej i po prostu pisać. A potem jak się napisze, to trzeba siąść znowu i zacząć poprawiać. I to poprawianie zazwyczaj jest kilka razy dłuższe, więcej zajmuje czasu niż samo pisanie.
i jest żmudne, nieprzyjemne, no wymaga ogromnej samodyscypliny. Dla mnie to jest najtrudniejsza część pisania, natomiast po 20 latach chyba, a ponad, że tak powiem, obcowania ze słowem pisanym, powiem Państwu, że to jest najważniejszy etap, albo jeden z ważniejszych pisania i to warunkuje to, i to decyduje o tym, czy książka jest dobrze napisana. Bo to, że książkę się na przykład szybko czyta, to nie wynika z tego, że ja siadłem i napisałem rozdział, który szybko się czyta. To wynika z tego, że ja kilka razy poprawiałem ten rozdział tak, żeby on się szybko czytał. Bo wszystko można napisać tak, że będzie zrozumiałe i będzie krótsze. Im krótsze, tym lepsze. Do pewnego momentu. Jest taki moment, kiedy zdanie ma skończoną ilość słów i wykreślenie już następnego słowa spowoduje, że to zdanie będzie niezrozumiałe. Ale to zdanie może mieć 1, 2, 5, 10 słów albo 15 słów więcej i też będzie zrozumiałe, ale już nie będzie się szybko czytać. No to jest taka moja recepta na pisanie. Tak. W jaki sposób pomaga? Czy Pan wykorzystuje to w swoich książkach? Powiem Pani tak. Ja myślę, że to powinni ocenić czytelnicy. I oni to oceniają na swój sposób. Czy to pomaga? Każda sprawa ma medal, ma rewers i awers. I na pewno pewne rzeczy są pomocne, dlatego że na pewne rzeczy patrzę, jak wspomniałem wcześniej, z innego punktu widzenia. I ten punkt widzenia jest niedostępny dla innych autorów. Natomiast ten punkt widzenia powoduje też określone jakieś takie aberracje, to znaczy, że patrzę właśnie w określony sposób. I to też jest pewien negatyw. Natomiast w ujęciu ogólnym myślę, że pisząc kryminały, powieści kryminalne, osoba taka jak ja, zajmująca się tym, czym się zajmuje, ma lepiej. Bo może stworzyć powieść, która jest bardziej autentyczna, bardziej realna, mająca to coś, które sprawi, że czytelnik będzie wierzył w to, co jest napisane i będzie czuł, że obcuje faktycznie z czymś, co jest prawie prawdziwe. Ja taki przykład zawsze sobie staram przywołać w pamięci, dlaczego ja nie lubię kryminałów napisanych przez ludzi, którzy nie robią tego, co ja. Dlatego, że czytam i o ile w pewnym momencie wszystko jest w porządku, bo książka jest zajmująca, jest napisana dobrym językiem, nawet lepszym niż mój, bo jest mnóstwo autorów, którzy lepiej piszą niż ja. Natomiast dochodzę w pewnym momencie do sytuacji, czytam i sobie myślę tak, to jest niemożliwe, tak się nie dzieje. Nie jest możliwe, żeby następnego dnia dostać opinię kryminalistyczną ze zdarzenia. Tak nie jest. I to albo czytam i nagle jest jakaś tam, powiedzmy, sytuacja, że spotykają się ludzie ścigający przestępcę i wśród nich jest dziennikarz. I to są ludzie, i to są policjanci, na przykład prokurator i na przykład dziennikarz. Nie? To jest niemożliwe. A takie rzeczy się dzieją w książkach, w filmach takie rzeczy się dzieją. I to mnie odstręcza do tego typu literatury. Staram się, żeby u mnie takich rzeczy nie było, żeby czytelnik się nie zawiódł. Nie zawsze to jest możliwe, bo pewne rzeczy, pewne rozwiązania fabularne są konieczne, ale starannie unikam tego typu zafałszowań. Czy Państwo zwracacie na takie rzeczy uwagę, czy trafiacie na sytuację, kiedy w książce zdarza się coś, w co nie można uwierzyć? Na pewno, że tak. Tak. Bardzo Już często. przestaje Co za się głupoty chęć, pisze, że takie. nie ma chęci do czytania. Tak, i taka książka na zdrowie. I taka książka zazwyczaj autor w tym momencie
Nie no. Nie jest prawdziwy. Tak, tak. Nie może być, nie? Tak. No, ostatnio z żoną oglądaliśmy film. Wybrany nie przeze mnie. No ale ja nie mówię nic złego. To był dobry film do pewnego momentu, kiedy okazało się, że morderca że detektyw jest mordercą. No i myśmy występowali w tym momencie jako widzowie i nas to zniechęciło. A nie wiem, czy Państwo wiecie, ale no to jeszcze gdzieś tam chyba w latach 30. zostały stworzone takie zasady przez twórców kryminałów, które, 20 zasad kryminalnych, ja nie pamiętam wszystkich, ale jedną z tych zasad jest coś takiego, że detektyw nie może okazać się mordercą. Jest taka zasada. I ona została wymyślona albo zauważona wiele lat przecież wcześniej, ponad 100 lat temu, i ona się sprawdza do tej pory. Wtedy też w tych zasadach, nie pamiętam, czy to Agatha Christie, nie pamiętam, kto to stworzył. W każdym razie tam jest na przykład też zasada, że morderca nie może być Chińczykiem. No, wydaje się, że teraz może być, natomiast wtedy nie mógł być. Nie? Tam były jeszcze takie na przykład, że nie może być, nie można zostać otrutym jakąś substancją, która nie istnieje, albo niedopuszczalne jest tajemne przejście na końcu książki, o którym nie było wcześniej mowy. Natomiast są takie zasady, które rozczarowują. Na przykład właśnie, kiedy morderca jest detektywem. Są. Są, bo jak gdyby... Tak jak Pani mówi, dlatego, że i to jest też fascynujące w pisaniu, że o ile mamy pewien zbiór zasad, tak, które są w zasadzie, zbiór zasad, kanonów, których nie powinniśmy łamać, to tak naprawdę ostatnią zasadą będzie złam zasady. I jeśli to zrobisz w odpowiedni sposób, mądry, sprytny i Ci się uda, to wychodzi arcydzieło. Tyle tylko, że to jest dość ryzykowne posunięcie. No ale on jest sam detektywem, to na nim nie padną podejrzenia, nie? No. To można takie coś utworzyć. Można, ale... Ale są mądrzejsi ludzie, którzy Czytelnik jest wtedy, czuje się oszukany. No tak. I to nie zawsze jest dobre. Nie zawsze to jest dobre. Kiedy Pan napisze tą nową książkę? Kiedy napiszę tę nową książkę? To mnie interesuje. Szanowna Pani, chciałbym, żeby to było jutro. Natomiast... On tym chce. Chce Pani? A może polubi? Bronia się wciągnęła. Może polubi. Chciałbym skończyć tę książkę w tym roku, oddać ją do wydawnictwa w tym roku. No nie wiem, czy mi się uda, bo mamy inne sprawy w życiu, jak każdy. Natomiast budzę się o 5:00, siadam do komputera i piszę. Około godziny 6:30, 6:15 koty, które mamy w domu, już nie pozwalają nam pisać, bo przychodzą i miauczą, żebym im dał jeść, więc daję im jeść i idę do pracy. Tak wygląda mój poranek, staram się pisać rano i jeżeli wszystko się ułoży, no to mam nadzieję, że w pierwszym półroczu przyszłego roku ta książka powinna się ukazać nakładem, myślę, wydawnictwa Lira. I chciałbym, żeby jak najszybciej trafiła do czytelników. Ja polecam Panu książkę Historia pewnego kotu. Ilustrowana, fantastyczna. To jeśli chodzi o koty, to czy ktoś z Państwa czytał książkę pod tytułem Życie Pi? Tak. No właśnie. I tam jest kot, żeby nie spoilerować, imieniem Richard Parker. Duży kot. To jest duży kot, tak. Bardzo duży. I my mamy Richarda Parkera w domu. Też taki duży? Nie, ale też jest podobnego koloru. No ja miałam 9-kilogramowego.
no to faktycznie słuszna waga. Tak, także Tygrys, tak, oczywiście. A notabene świetna książka, polecam Państwu, oczywiście polecam też swoje. Natomiast nie ma, myślę, że nie ma nic złego w tym, że powiem, że to jest dobra książka, wielokrotnie lepsza niż film, bo a tutaj akurat myślę, że byłbym w stanie przedstawić argumenty, które nie do końca potwierdzają tę tezę, bo faktycznie, tak jak Pani mówi, słusznie Pani zauważyła, że jest sporo filmów, które są dużo słabsze od książek. Natomiast moim skromnym zdaniem uważam, że powstało też kilka przynajmniej filmów, które przerosły książki albo dodały tym historiom pewne elementy, które ubogaciły tę historię. Na pewno czymś takim jest opowiadanie Stephena Kinga pod tytułem Skazani na Shawshank. To jest opowiadanie dość krótkie, naprawdę niezłe, natomiast jeśli chodzi o ten film, jest to, wydaje mi się, jeden z najlepszych filmów, jaki kiedykolwiek powstał w tym gatunku. Tylko że mówimy tutaj faktycznie o najwyższym poziomie, tak? Bo część książek już ekranizowanych pana Kinga w formie filmowej już nie jest tak dobra, jak akurat ta. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do autora? Chciałby jeszcze coś zapytać? Chciałby książki. Tak, to już przygotowałam tu takie skromne podziękowanie, jak zawsze. Serdecznie dziękujemy za to przemiłe spotkanie. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim składa serdeczne podziękowania za przeprowadzone spotkanie promujące swoją nową książkę Znamię Ryby. Dziękujemy za emocje, w które to spotkanie obfitowało, życząc jednocześnie dalszej weny twórczej oraz powodzenia w życiu osobistym. Brawo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Proszę się częstować. Kawka, herbatka, ciasteczko. Zapraszam. Dziękuję. A Pan ostatnio miał tyle książek powykładanych. Prawda? Pan nie ma. No nie mam. No, nie mam faktycznie. Tak?